Nie mówię nigdy o niepełnosprawności dlatego, żeby ktoś zobaczył we mnie po prostu super bohaterkę i żeby mi mówił, że jestem dzielna, bo często słyszę, że jestem dzielna, jestem niesamowita. Ale to dlaczego? Jakieś dobre tłumaczenie mi się udało? Fajnie prowadziłam warsztaty? Czy tylko dlatego, że poruszam się na wózku i jestem w innym otoczeniu niż 4 ściany mojego domu? To mam na imię Kasia, mam prawie 27 lat. Pracuję jako tłumaczka. Poniekąd to się wiąże z drugą nogą mojej pracy, że tak powiem, czyli działalnością społeczną, głównie w obszarze praw człowieka, równego traktowania. A z zamiłowania to już w zasadzie wszystko. To skok ze spadochronem, to jakiś lot na motoparalotni, a czasami takie przygody, które mam nadzieję staną się dłuższymi pasjami, tak jak teraz to, że już chyba poważnie zaczynam się bawić w nurkowanie. Zawsze te sporty są mi bliskie. Czasami słyszę, że ktoś nie chciałby być na moim miejscu, albo że mówi mi, że gdyby był na moim miejscu, to w zasadzie nie wie, co by zrobił. A mówi o moim życiu w tym momencie, o życiu, z którego ja jestem naprawdę bardzo zadowolona do tej pory. Choruję od mniej więcej kilkunastu lat. Do połowy swojego życia nie wiedziałam, że w moim życiu pojawi się niepełnosprawność. Później ona stopniowo zaczęła się ujawniać i na pewnym etapie spowodowała, że poruszam się na wózku. Niepełnosprawność faktycznie kojarzona jest przede wszystkim z tym, że ktoś ma niepełnosprawność ruchu. Bardzo często się wydaje, że są to osoby wyłącznie niemal poruszające się na wózkach. Natomiast grupa niepełnosprawności jest bardzo szeroka. To mogą być osoby, które mają niepełnosprawność słuchu, osoby z niepełnosprawnością wzroku. Niewidome lub niedowidzące są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Ta niepełnosprawność wciąż funkcjonuje jako coś, czego jeżeli nie musimy, to nie chcemy mieć w swoim otoczeniu, a paradoks polega na tym, że wszyscy mamy w swoim otoczeniu. Jeżeli mówimy osoba z niepełnosprawnością, to znaczy, że oddzielamy niepełnosprawność od tej osoby. Nie widzimy jako pierwszej cechy w człowieku właśnie tego, że ma jakieś ograniczenia. Przede wszystkim widzimy osobę. Dopiero później doklejamy kolejne cechy. Można być osobą z zamiłowaniami, z dobrą pracą, z grupą przyjaciół, z psem i z niepełnosprawnością, jako jedną z wielu cech. Natomiast jeżeli mówimy osoba niepełnosprawna, to znaczy, że przede wszystkim jest we mnie niepełnosprawność. Bardzo bym chciała, żeby ktoś widząc mnie, poza tym, że oczywiście widzi mój wózek, tak samo jak widzi kolor moich włosów, oczu, czy to, że porusza się często koło mnie pies, zobaczył, że to nie warunkuje całkowicie tego, jakim jestem człowiekiem. Ciężko mówić może, czy ludzie popełniają błędy, bo mi się wydaje, że bardziej nie mają informacji, wiedzy i żadnej edukacji w tym zakresie, więc oni sami pewnie nie nazwaliby tego błędami. To jest bardziej nieświadomość tego, jak ich małe gesty, słowa niestety nie działają do końca tak, jak pewnie oni sami by nawet chcieli, żeby zadziałały. I to się zaczyna od bardzo drobnych rzeczy. Od tego, że ktoś przy moim wózku, kiedy rozmawia ze mną, na przykład kucnie, zamiast zająć miejsce siedzące lub stanąć koło mnie w trochę dalszej odległości. Po to, że ktoś zaczyna używać takich określeń jak inwalidka, czy niestety wciąż żywa, jeszcze czasami kaleka. Bardzo często słyszę, że ktoś korzysta z normalnej toalety, więc ja korzystam z tej nienormalnej. Ktoś porusza się normalnie, więc jeśli ja korzystam z wózka, to ja jestem nienormalna. Już zawsze wolę, żeby to było dzielone na zwykłych i niezwykłych. Jak już mam wybierać, to przynajmniej wolę być niezwykła niż nienormalna. Tego bycia po tej drugiej stronie barykady normalności niestety jest w moim życiu bardzo dużo, za dużo. Słyszę czasami, że to jest czepialstwo, że przecież nie o to chodzi, że przecież ważniejsze jest to, żeby były pochylnie i windy. Natomiast to się fajnie mówi, gdy jest się po drugiej stronie. Zawsze grupa, która nie odczuwa na sobie na co dzień skutków dyskryminacji czy nierównego traktowania, nie zdaje sobie sprawy, co to oznacza w praktyce. Żyjemy w tym samym świecie, posługujemy się tym samym językiem i nie ma sensu dzielić świata na pełnosprawny i niepełnosprawny. Gdybym ja żyła życiem, które zaplanowali dla mnie moi najbliżsi,
W życiu nie byłabym w takim miejscu, w jakim jestem teraz. Pewnie byłam teraz w Bełchatowie i która jest godzina 14. No to czekałabym, aż moja mama wróci z pracy i mi poda obiad. Tylko że takie życie by mnie po prostu wykończyło jako człowieka. To już nie byłabym ja. To byłabym ja jako osoba, która niestety padła ofiarą myślenia o niepełnosprawności.